Szok! O, jest złapane, a ja tutaj się już rozgadywać. Słuchajcie, zatrzymał się pan, chciał nam dać pieniądze, 2000 ich mniejszych, żebyśmy pojechali taksówką, ale... Witam Państwa bardzo serdecznie w jednym z odcinków Algerias jak to daleko. Moi drodzy, jesteśmy w małej miejscowości Maga... O, nie pamiętam, ale to najmniejszy problem. Kierujemy się z Oron na wschód, szanowni Państwo. A to jest jedna z naszych spelunek. Spelun, komnat, w której dzisiaj spaliśmy. Jedno jest pewne, na pewno nie malujcie na pomarańczowy ścian i na pewno nie malujcie na taki bordowy wręcz, bo to po prostu ze sobą nie współgra. Ogólnie komnata za około 55-60 zł, w zależności po jakim kursie liczysz, bo masz kurs taki oficjalny, bankowy, bardzo niski, no i kurs czarnorynkowy, że ja to tak określam, który jest naprawdę o jakieś 45% wyższy. Tutaj ulica już wstała, chłopaki już handlują. Proszę. Ziomek nam takim kombinerkami odpalił grzejnik. Grzejnik jest, klimatyzacja też jest, ale nie wiadomo czy działa. Telewizor, którego nie oglądaliśmy. Pokażę wam łazienkę. W sensie tutaj trzeba zwrócić uwagę na jeden aspekt w łazience. Wszystko co potrzeba to jest, nie? Tak na dobrą sprawę. Najgorsze w tych wszystkich algierskich spelunach to jest grzyb. Grzyb i papierosy. No bo grzyb jest wszechobecny niestety. Wentylacja, no gdzie tu jest wentylacja? Tutaj nie ma wentylacji. Żadnej kratki, żadnej nic. Tam jest jakaś rura, ale to jest rura najprawdopodobniej odpływowa, jakaś stara. I oni tutaj w ten sposób właśnie działają. No, nie ma co ukrywać. Kamera sobie w słabszym świetle lepiej radzi niż wcześniejsza. Z czego jestem bardzo zadowolony, bo jednak tych słabszych warunków trochę w czasie podróży jest, więc trzeba się dostosowywać. Ale piękne pokoje, zobaczcie, tego trochę tutaj jest. Tutaj ktoś się wyprowadził, więc można wejść. Zobaczcie. Tada! Przy samej ulicy. Z Mohamedem na czele. Adios amigos! Ewakuacja. Hania wciąż jest. O, ale wieje. O kurde, nie dziwo, że tamten ziomek w berecie siedzi. Jak zimno. Gadałam sobie z panem. Całe życie się sobie obgadał. Wszystkie tematy i namówił mnie na dzieci, bo że powiedział, że on nie chce mieć dzieci. No to argument przedniowyjściowy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę i ślad węglowy. I rzecz jasna, moi drodzy, nic innego jak poczta sandałowa, czyli podanie odcinka dalej do waszych krewnych, nawet tych najdalszych, a mianowicie do prababć i pradziadków. Ale oni to lajkują. Oni to lajkują i oni to lubią. Pytam tutaj ziomka, czy to mandarynki, czy to pomarańcze. No i niestety nie uzyskałem odpowiedzi, bo mandarynki niekiedy mogą być tak duże jak pomarańcze, a pomarańcze mogą być tak małe niekiedy jak mandarynki. Co tak się odwalił? Jak na wesele. Tutaj dworzec autobusowy, ale to nas nie uraczy. My idziemy, szanowni państwo, na dworzec kolejowy, żeby się przejechać pociągiem. Chcieliśmy zobaczyć małe miejscowości, więc przejechaliśmy sobie. Teraz się udamy troszkę pociągiem trochę dalej, ponieważ nasz czas jest ograniczony. Jak wiecie lub też nie, pomimo że składaliśmy o wizę taką standardową 30 dni o dwukrotny wjazd i wyjazd, bo to tyle samo kosztuje ta wiza, to niestety otrzymaliśmy zupełnie inną specyfikację wizy i no musimy się do tego dostosować. Na wizie dostaliśmy 10 dni tylko 10 dni. Dużo chińskich marek. Znaczy dużo, no się pojawiają. Sandwicze. I majonez, musztarda. Szanowni państwo, to jest standard tutaj. Grill się rozpala, żeby z rana można było robić szaszłyki. Tutaj zobaczcie, jakie ładne rzeczy na szaszłykach nadziane. A to jest ser. A tutaj co koleżka robi? Kurde, nie wiem. O, tutaj nie przejdę. Dobra,
My zamówiliśmy harirę w restaurancie. Harira to jest taka ichniejsza zupa. Zobaczycie, pokażę wam. To jest barata. Voilà, harira. Harira. Merci beaucoup, monsieur. Pięknie, mamy zupkę na test, żeby zobaczyć co to jest. Jak będzie dobra, to Haneczka zaraz ci zamówimy. Tak? Bo to jest wszystko w ciemno zamawiane. To burek się nazywa. Co tam jest w To jest środku? burek, on jest z kurczakiem i z czymś jeszcze nie wiem co, ale bardzo gorące, bo robione w tłuszczu. Mięso z kurczaka z warzywami zmieszane, takie zmielone to wszystko razem, taką papę, napchane tutaj i zrobione tak jak Hania powiedziała na głębokim oleju. Jeszcze jakiś majonez, czy to ser? Mówili, że ser. Ser topiony w środku obok. Teraz zupka harira. Ale pachnie kolendra. Głos pani z kuchni. Ale powiem wam, na kurczaku czuć fajna taka zupa. To jest dobre śniadanie. Trzeba zaznaczyć, że harira, pomimo że jest smaczna i aromatyczna, to jest biedna, bo tutaj powinna pływać soczewica, ciecierzyca, może jakiś kawałek mięsa, może jeszcze jakieś warzywka, jakiś kartofel, może jakaś marchewka. Coś tu powinno jeszcze pływać, a tutaj jest taka trochę wodnista, no. Górki. Hania jednak się zdecydowała na takie na głębszym oleju. Będzie moc. Na takie niezdrowe. Zobaczcie, jakie kurczaki z rana narożnie robią. Zobaczcie, tutaj ocieka jeszcze sałatka, cebulka, pomidory. Zobaczcie, jak to soczyście wygląda. Soczysty kurczak z rożna, aż ślinka leci. Zobaczcie, jak wszyscy poubierani. Turbany, nie turbany, długi rękaw. A kierownik w koszuli z krótkim rękawem i przyjemnie. I dobrze, powiem wam, że przyjemnie się podróżuje, kiedy jest taka temperatura. Ciało się tak nie męczy. Ciało odpoczywa, naprawdę. Powiem wam szczerze, że jak widziałem na prognozach, że będzie tutaj 14, 15, 16 stopni, to byłem trochę przerażony. Ale okazuje się, że to jest zupełnie, wiecie, troszkę inny odbiór temperatury. Dla nas, gdzie u nas zimno w Polsce, ale nie dla nich, gdzie u nich przeważnie lata i wiosny są bardzo ciepłe. Droga na dworzec. Karczoch. Co można z karczocha zrobić? Ja nie mam pomysłu. Budki można kupić. Dużo jest używanych rzeczy. Począwszy od nakrętek, kranów, po jakieś na przykład salama, po jakieś na przykład takie rzeczy codziennego użytku, ubiory. Patrzcie sobie, jak ludzie wyglądają, salama, ale jak też na mnie patrzą, w sensie widać, że jest czuć szacunek. Nie ma takiego napięcia, nie ma takiego, powiedziałbym, jest spokój. Algierczycy są spokojnym narodem. Te miny mówią same za siebie. Jest taka konsternacja, takie zdziwienie, ale tego zdziwienia aż tak nie pokazują. Jest takie wow, co oni tutaj robią? Kim oni są? Dlaczego tutaj są? A później jak powiesz, przywitasz się, to jest taki niesamowity uśmiech, szeroki uśmiech, taka życzliwość. Też tak czujesz? Tak. No właśnie. Anela też tak czuje. To jest tak niespotykany widok, że mamy czarka tutaj, więc panie przodem. Idziemy tutaj, bo Hania to się nie cyka, nie boi. Czarina, algierska, pierwsza. Witamy. Żeby dojść na dworzec, trzeba iść torami. Poziom bezpieczeństwa plus 478. A właśnie, koleżka to pokazuje. Wszystko jest opanowane. To znaków nie było. Salama, merci beaucoup. Podkład drewniany, nasączany, nie pamiętam, jakimś takim roztworem, który sprawiał, że on nie gnije tak szybko i kornika nie bierze. A tutaj mamy już nowy podkład betonowy ze stalą w środku. No więc to jest przyszłość niby, ale nie wiadomo jak to do końca. No a teraz musimy zobaczyć,
czy będzie nasz pociąg, czy nie będzie naszego pociągu. Bo to wiecie, to tak jakbym wam powiedział, ile palców widzicie teraz. Ktoś powie 2, ktoś powie 3, ktoś powie 5. I tak samo jest w podróży w Algierii, ale nie tylko w Algierii, że wszystko może się wydarzyć. Wnioski zależą od punktu patrzenia, a punkt patrzenia zależy od osoby, która patrzy. No i tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, jaki piękny dworzec, jakie żyrandole. Ale widać, że odnowiony. Tutaj nawet widać stare Gare de Mostaganem. To Gare to jest dworzec. Stare zdjęcie, ale ładnie zachowane. Czuć, że tak powiem, historię. Historia tutaj jest w powietrzu. Teraz idziemy na herbatkę. Złapali nas znowu. Kontrola jakości podróży. Z naszymi kumplami tutaj na dworcu. Tajniaków dużo jest. Jest bardzo dużo tajniaków. Gendarmeria Nacional, pozdrawiamy serdecznie wszystkich z Algierii. Musimy tutaj swoje odstać. Tutaj kafeteria, można sobie herbatki się napić. No. O, mecz. I cały czas mecze oglądają. Ale co moją uwagę zwróciło, to jest ten motocykl. Zobaczcie, to jest motocykl spalinowy, czy to jest motocykl elektryczny? Bo ja już się pogubiłem. Zobaczcie. To jest, zobaczcie, to jest jednak spalinówka. Taki malutki, on spala może 2 litry na 100, może nawet i mniej. Taki pierdzik, to normalnie na powietrze jeździsz tutaj w Algierii. Szefowa całego zamieszania. Herbatka z mintem. Ale pan mówił, że jeszcze możemy sobie cukru dosypać. No tak, bo 4 łyżeczki w takim kubeczku to nie jest duże. Pozdrawiam wszystkich cukrzyków, jestem w drodze do Was. Przedstawiłem się z coli i z tych gazozy, że tak to określę, na herbatkę z cukrem. Czuć i to bardzo cukier. Autobus, nie, przepraszam, pociąg będzie dosłownie za 2,5 godziny, więc zmiana planu i jedziemy sobie 50 km stopem do kolejnej miejscowości, żeby nie stać w miejscu, a żeby się przemieszczać w naszym kierunku i trochę zwiedzać, doświadczać. Skady podjedziemy. Jedziemy nie wiadomo gdzie, ale... To jest przygoda. Przygoda. W każdej chwili szkoda. I słuchajcie, czekaj pani tutaj przodem. Tutaj kolejna pani jeszcze. Słuchajcie, podjechaliśmy chyba z 400 metrów. Poszaleli, co? 400 metrów na autobusowy dworzec. Komedia. Te rozmowy to są nie do odtworzenia. Siadamy i tak, on jedzie zaraz prosto, 4 km prosto, jedzie. Nie, jedzie. Ale jedzie. 400 metrów później skręca, pach. I w sumie nie wiesz na czym stoisz. Siadasz, wysiadasz. I poczucie, że jak oni mówią tak, to na przykład to znaczy nie w sumie. W sumie po arabsku lala to jest nie. Ale ciężko wyłapać, kiedy jest problem. Miseczki. Idziemy na wylotówkę. Po to, żeby łapać stopa. Zobaczcie ile sprzętów. Tam wcześniej było bardzo dużo takich kaloryferów elektrycznych, a to oznacza, że dupka im marznie. Więc muszą się dogrzewać. A zaraz wam pokażę też jakie są marki sprzętów elektronicznych i elektrycznych, takich jak lodówki, pralki i inne rzeczy. Zobaczcie, Condor. Takich marek u nas nie doświadczysz. Co tutaj pościele? Aha, pościele to za bardzo nas nie interesują. Dywaniki do modlitwy, materace, poduszki. Telewizory, firma Stream. Duże telewizory, bo telewizor musi być duży. Pralki Kiowa. Piece elektryczne Iris. Tutaj pan sobie siedzi w telefonie Atlas, grzejniki. Lodówka firmy też Iris. Zobaczcie, to są marki, których u nas nie uświadczysz. Zapamiętaj swoją rejestrację 0307336727. Kurde, powiem wam, że takie rejestracje tutaj w Algierii, że normalnie bania mała. Zobaczcie, w Algierii gość z plecakiem na autostradzie
Reklama autostopowania. Super. Oczywiście żartuję sobie, to jest jakaś reklama nie wiem czego, ale na pewno nie autostopu. A to jest nasza wylotówka. A jakby człowiek był głodny, no to można by było tych owoców pojeść. Mandarynek albo pomarańczy. Wciąż jeszcze nie zidentyfikowaliśmy. Nie śmieć, zachowaj piękno miasta. Bo ten, kto śmieci, ten nie lubi dzieci. Salam. I w tamtą stronę. Jakie ładne ziemniaki. Jaka cebula. Bueno, very nice. Polonia. Polonia. A co ja i tak mówię, że Polonia jak i tak nie wiedzą, co to znaczy Polonia. Bardzo często. Dwa języki urzędowe. Język francuski i język arabski. Jak myślicie, moi drodzy, w którym języku najczęściej można spotkać mówiących tutaj? Po francusku czy po arabsku? Bo zdarzają się osoby, które znają te dwa języki, ale to nie jest takie oczywiste i w sensie to nie jest takie powszechne. Bardzo często mówią tylko w jednym języku. To było ciekawe. O, i złapane, a ja tutaj się już rozgadywać. Słuchajcie, zatrzymał się pan, chciał nam dać pieniądze, 2000 ichniejszych, żebyśmy pojechali taksówką, ale Hania mówi tak: ty Tomek, zobacz, w końcu w Afryce to nie od nas są pieniądze, tylko nam dają pieniądze, ale odmówiliśmy, powiedzieliśmy, że nie chcemy tych pieniędzy, że chcemy po prostu z lokalnymi jechać sobie, nie? For fun, dla przygody. Pan nie zrozumiał, ale powiedział ok i pojechali. Czy Hania, powiem wam, że no już się zatrzymało, nie wiem, tam z 10 samochodów. Jak tam? Tylko 5 km jechali, więc nie pojechaliśmy. Kolejne pytanie. Cały czas, no o, wopór, non stop. Powiem wam, że ja... O Jezu, jeszcze tutaj woda wyleciała. Złapane. Salam alejkum. Ja tutaj... Panie, wsiadaj, żeby cię nie porwali. Merci beaucoup. O. O, salam alejkum. Tomas. Tutaj z panem. Merci beaucoup. Shukran. Bardzo serdeczni. Wiecie, że to są nasze boczki? No właśnie, nasze czy algierskie? To jest pytanie. W sumie, patrząc z punktu widzenia prawnego, no to te boczki mają podwójne obywatelstwo. Europejskie i rzecz jasna, moi drodzy, północnoafrykańskie. Mandarynki, salama. Ale mandarynek. A jak pachnie. Proszę zobaczyć. Mandarynki. Mandaryna. Ale zapach, słuchajcie, takiego zapachu. Ale to nie ten, a najlepsze. Skórka pach i lecisz z mandaryną. Ale słodka. Pychota. Jeden z bardziej ulubionych owoców przez kierownika to mandaryna. Mandaryna raz, mandaryna dwa. Lubię takie małe miasteczka, bo jest tutaj taka inna kultura. Taki inny, powiedziałbym, troszkę. Salam alejkum. Taka... Coś tutaj jest, takiego, że ciężko to opisać. Człowiek w takich miejscach czuje się taki, powiedziałbym, swobodnie, ale powiem wam jedno, że jak się podróżuje, to przyjemnie jest czuć, że lokalni są tobą zainteresowani. Dlaczego? Ponieważ łatwiej jest przebić tą barierę taką poznawczą. Podejść, pogadać, zapytać co tam salama, zapytać co tam u nich i ogólnie, wiecie, sobie tak tą interakcję nawiązać. Proszę zobaczyć blokowiska, osiedla. Takie raz, dwa, trzy, cztery, pięciopiętrowe. A tutaj pola już do uprawy. Tutaj z kolegą jedziemy naszym
I takie mieszkania, tak jak w bloku tutaj pokazywałem przed chwilą, to nie są małe, to nie są 30-40 metrów klitki za $500 000 złotych, tylko to są przeważnie większe mieszkania, 80, 90, 100 metrów, takie, żeby rodzina miała miejsce. I takie mieszkanie tutaj kosztuje, uwaga, $20 000. $20 000 to będzie nieco ponad, moi drodzy, 85 000 złotych, coś takiego. Tak, koleżka tutaj pojechał, salam alejkum. Nasi koledzy to z liceum wszystko. Kontaktów za bardzo nie utrzymujemy, bo odległość robi swoje. Mandaryna! Mamy mandarynę! Dobra, łapcie stopa, ja będę mandarynkę jeść, ok? Liczę na was. Moi drodzy, liczę na was. Mandarynka dla was. Habibi. Patrzcie na to. Zatrzymamy po 3 minutach. Salama. Religion. We go to Polonia, turist. Okej, teraz kurde, języki mi się plączą, powiem wam, że od hiszpańskiego po francuski i po arabski i czasami angielski chodzi jeszcze polski. Już po prostu mózg rozbity, bo jakoś nie mogę się przedstawić jeszcze. Złapany autostop. Na pacę jedziemy z tyłu. Ja mam nawet krzesełko. Hania na krzesełko. O, tak jedzie sobie. Szczęściara. Ale powiem wam tak, po hiszpańsku pan mówił, 24 lata tutaj w Hiszpanii i szanowni państwo, ten mój hiszpański, o jest pulpetina, ten mój hiszpański troszkę, witam serdecznie. YouTube! Mamy tutaj swoich widzów, nowi widzę. Polonia! Słuchajcie, i ten pan wyciągnął pieniądze i mówi, macie dinary? Macie pieniądze, bo wy tak jedziecie, no to znaczy, że nie macie pieniędzy. Ja mu przetłumaczyłem, że jedziemy w ten sposób, żeby poznać lepiej kraj i żeby zrozumieć kulturę. I on tak przeczytał to i wyobraźcie sobie, że zaakceptował daną informację, ale powiem wam szczerze, że było to dla niego coś dziwnego. Było to dla niego coś naprawdę dziwnego. Na każdym rogu fajki, salam. West, blondes, cigarettes. I jak to działa? To działa tak, że jak sobie postanawiasz... O, i poleciał. Przynajmniej z buta nie musi. Jak sobie postanawiasz, że przestajesz palić, no i wychodzisz zza rogu, patrzysz, fajura. Fajura kosztuje, załóżmy, 5 groszy, albo nawet i może mniej. Muszę dopytać, ile kosztuje fajura. No to wtedy już te twoje postanowienie może się złamać. No, a my chcemy zjeść tadżina. Tadżina w lokalnej restauracji, żeby można było... Salama. Żeby można było sobie popróbować ichniejszych specjałów. Ale pięknie. Zobaczcie, jak pięknie. Kafeteryjka, tutaj tadżina nie zjemy na bank. Espresso! Ogólnie teraz rozumiem, czemu Francja tak dba o te relacje z Algierią. Bo zobaczcie, no mogą sobie samochody tutaj sprzedawać, a to jest rynek zbytu ogromny. Hania nie wie, że to są tajniacy. Czaicie? To jest jakaś żandarmeria, coś takiego. 5 km musimy podjechać. Ale tych tajniaków tutaj dużo. Szok! Salam alejkum! Koledzy z liceum, maturę pisaliśmy. Z chłopakami trochę podjechaliśmy. A tutaj jest ten piękny dworzec w Relizan. Dobra, no to trzeba się pójść. Tutaj widzę, że jest na dzielnicy pulpet, więc jest git. Witam. Salam alejkum. Musimy pójść zobaczyć, o której będzie nasz pociąg.
żeby nam nie odjechał, bo jak odjedzie, to będziemy mieć kolejne za kilka godzin dopiero. A później znaleźć coś do jedzenia. Tadżina. Ale to było nieoczywiste to miejsce, gdzie jestem. Dworzec, to prawda. Ten obrazek wygląda jak z jakiejś apokaliptycznej scenerii. Zobaczcie, nawet tutaj drzewo już pod dachem wyrosło. Widać, że to jest jakiś pustostan. Stary dworzec, który niegdyś służył, ale teraz już nie służy. Chyba tam dalej przenieśli, bo to ewidentnie widać, że pustostan. Mohamed już na nas czeka. Która jest? 15:12. 15:12. To jest nasz czas. Poczekalnia. Proszę bardzo. Zobaczcie na to, Algieria. No i flaga Unii Europejskiej. Ciekawe. Miszmasz. A tu policja, więc kierowniku nie kręcimy, bo zaraz zawinął na sandale. Tutaj jesteśmy na kanapkowni. Nie wiadomo co, jajko. I tutaj jest tofu. Zobaczcie, jakie stare zdjęcie. Tutaj jeszcze Francuzi. Myślę, że może mieć to zdjęcie z 80 lat, a może i nawet więcej. Hania, kanapka lokalna z tofu, z soczewicą. Znaczy tu jest ciecierzyca, żeby była jasność. Soczewica, ciecierzyca to jest to białe. To jest tofu, a ciecierzyca to jest tutaj to żółte. To jest taki kotlet zrobiony z tego. Ale jak przeglądaliśmy, co jest tradycyjnym jedzeniem w Algierii, to nie było nic na ten temat. A to jest wszędzie. Nowoczesny wymysł. A tadżina nie widzieliśmy. Tani i ogólnodostępny. Szanowni Państwo, czekamy na pociąg prosto do stolicy. Do stolicy kraju, Algierii, czyli do Algieru, i tam Was w kolejnym odcinku zabierzemy. W kolejnym odcinku też zobaczycie, jak wygląda pociąg, jak wygląda ogólnie podróż pociągiem, tak żebyście mieli pogląd, jak to tutaj się ma. Tymczasem, szanowni Państwo, na dzisiaj dziękuję. Upraszę się o łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, podanie odcinka dalej, żeby szedł bardziej i bardziej w świat. To co? Do usłyszenia pod kolejnym odcinkiem, w kolejnym za dzień, 2, może 3. Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie, czy będzie moc na to, żeby to wszystko zmontować jeszcze w trasie. Pozdrawiam serdecznie i kłaniam się nisko i do usłyszenia. Bądźcie zdrowi i trzymajcie kciuki za kierownika i za szefową.